Właśnie idziemy wypożyczyć sobie samochód, ponieważ jeżeli jesteście na Wyspach Kanaryjskich, to pamiętajcie, że nie opłaca się jeździć na wycieczki zorganizowane, dlatego że koszt takiej wycieczki to około 50 euro na osobę, a tutaj za kwotę na przykład 100 euro możecie wypożyczyć auto aż na tydzień. I dzięki temu zobaczycie niesamowite widoki, na które nie zabierze Was żaden autokar z wycieczki zorganizowanej. Właśnie wybieramy się do Koh Phethe, na jedną z najpiękniejszych plaż na zachodnim wybrzeżu. Jest tutaj przepięknie, widać to już z daleka. Droga jest kręta i wyboista, dosyć niebezpieczna, natomiast na Wyspach Kanaryjskich jest to bardzo charakterystyczna. I następnie wybieramy się do tak zwanej willi Wintera, czyli miejsca, gdzie przebywał sam Adolf Hitler i podobno trafił tutaj ponownie po swojej śmierci, żeby przejść operację plastyczną i przenieść się później do Argentyny. Nie wiadomo ile w tym prawdy, ale rzeczywiście, jeżeli poczytacie trochę o tym miejscu, no to mały dreszczyk emocji może przejść. Właśnie wracamy z willi Wintera. No powiem Wam szczerze, że naprawdę ekscytująca wycieczka. Udało nam się trafić na takiego właśnie pana Pedro, który tutaj nie dość, że mieszka, to oprowadza wszystkich po tym właśnie obiekcie, opowiada historię, no troszeczkę mrożącą krew w żyłach. Zostawię Wam namiar w linku na niego, możecie się z nim zgadać przez Facebooka. Naprawdę fajny człowiek, oprowadza wszystkich i zdradza wszystkie takie szczegóły, które są związane i z jego rodziną, i z nazistami i tak dalej, także naprawdę warto tu przyjechać, no i generalnie warto iść na taką wycieczkę z oprowadzeniem przez niego, pokazuje różne zdjęcia, dokumenty, mocne wrażenia, naprawdę polecam. Jesteśmy na Punta de Handia, czyli na samym końcu wyspy. Ale ja pierwszy raz coś takiego widzę. Zobaczcie, kampery połączone jakby z takimi domkami, czy czymś takim. Kampery jakby, z których zrobiono na stałe dom. Nie wiem, czy to jakieś domki letniskowe. Lokalni serwerzy i lokalna architektura. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego jest tutaj
jakaś taka budka stojąca pośrodku niczego, ale tutaj jest mnóstwo takich rozwiązań, porzuconych budowli, nikt nie wie, o co chodzi. Tutaj lokalny kościół, młodzież paląca trawkę i takie oto widoczki. Kamera nie oddaje tej wysokości, ale pod spodem są góry. To nie są jakieś tam pagórki czy coś, to są po prostu to góry. Także no coś pięknego, naprawdę. Warto wypożyczyć auto i sobie pozwiedzać konkretnie wyspę, którąkolwiek, na którejkolwiek będziecie. My zawsze wypożyczamy samochód, no i docieramy dzięki temu do takich miejsc no niespotykanych po prostu na żadnej wycieczce. Mega pięknie, naprawdę. Jesteśmy właśnie w Betancur, jest to najładniejsze miasteczko na całej Fuerteventurze. Ja osobiście jestem oczarowana. Jesteśmy w Puerto del Rosario, czyli stolicy wyspy. No to miasto już nie jest takie ładne, dlatego że nie jest zrobione pod turystów, także są tu korki, obśrupane budynki, obdrapane, także nie jest tu specjalnie pięknie, ale są przepiękne murale w niektórych miejscach miasta, także chociażby dlatego warto tutaj przyjechać.
Większość mieszkańców żyje tutaj skromnie i to w niezbyt luksusowych warunkach. Ale umówmy się, przy takich warunkach pogodowych niewiele brakuje tutaj do szczęścia. Fuerteventura słynie z tego, że jest tutaj więcej kóz niż ludzi i mają tutaj też przepyszne kozie sery. Wyspa słynie również z aloesu, który jest tutaj świetnej jakości i wykorzystują go do przemysłu kosmetycznego, do różnych kremów, balsamów i tym podobnych rzeczy. Natomiast kiedy kupuje się cokolwiek z aloesem, trzeba pamiętać, aby w składzie był on na pierwszym miejscu, ponieważ w przeciwnym razie będzie to produkt kiepskiej jakości. Wiedziałam, że ludzie hodują tutaj kury, kozy, ale pawie? Z tym spotykam się po raz pierwszy. Powszechnie spotykane są tutaj drogi szutrowe, którymi przejazd nie należy do najłatwiejszych. Natomiast większość dróg jest tutaj w stanie idealnym. Fuerta ma swój specyficzny i surowy klimat, począwszy od krajobrazu, a kończąc na architekturze. Mieszka tutaj bardzo mało ludzi, dlatego też jest tu cisza i spokój, co jest super rozwiązaniem dla osób, które szukają podczas wakacji odpoczynku od zgiełku wielkich miast. Legenda głosi, że na Wyspach Kanaryjskich można kupić markowe kosmetyki, okulary czy biżuterię dużo taniej. Wywodzi się to z tego, że na tak zwane te dobra luksusowe na Kanarach jest obowiązujący podatek VAT 0%, czyli rzeczywiście powinno być tutaj taniej. Natomiast w rzeczywistości sprzedawcy najczęściej wykorzystują niewiedzę turystów, nieznajomość cen i sprzedają to po takich samych cenach lub droższych jak w Europie. Jeżeli orientujecie się dobrze w cenach, to spoko. Jeżeli niekoniecznie jesteście łowcami okazji, to nie dajcie się na to nabrać. Właśnie oddaliśmy samochód, nasza wycieczka autem już się zakończyła, ale to nie tak źle, bo jeszcze mamy 3 dni leżenia plackiem i nic nie robienia na pełnym słońcu. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej, jest, wiecie, wszystko takie powolne, spokojnie, z rytmem natury. Chociaż taka prawda, że to tak zawsze jest na wakacjach i kiedy my możemy sobie pozwolić na odpoczynek, to wtedy inni pracują, więc z perspektywy turysty zawsze świat wygląda zupełnie inaczej. Niestety, ale nasz urlop dobiegł już końca i najwyższy czas na to, aby pożegnać się z tą piękną i słoneczną wyspą. Wracamy dzisiaj do Polski.